Państwa, jeżeli mogę prosić o spokój, otwieram drugą sesję Rady Gminy w Czyglinie. Witam bardzo serdecznie koleżanki radnych, witam pana wójta, witam pana wicewójt, witam bardzo serdecznie pana skarbnika, witam pana mecenasa, witam również kierowników jednostek pomocniczych Urzędu Gminy w Czyglinie i referatów Urzędu Gminy w Czyglinie. Bardzo serdecznie witam panie i panów sołtysów, witam również zaproszonych gości. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do porządku obrad, prosiłbym Państwa o to powstanie. Z racji obowiązku, że na pierwszej sesji nie był obecny jeden z radnych, żeby mógł tutaj na równych prawach z nami radnymi uczestniczyć w tej sesji, powinien złożyć ślubowanie. I ja sobie pozwolę tutaj odczytać tekst ślubowania, a potem złożyć to ślubowanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomogło. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, korzystając tutaj również z okazji, że akurat radny Cedrak jest z nami. Ostatnio dziękowaliśmy radnym poprzedniej kadencji, ale dzisiaj jest po raz pierwszy z nami, także tego na swoje ręce. Myślę, że ostatni sesji też Państwo za 5 lat podobnie historię się powtórzył. Dzisiaj jednak dziękuję za dobrze jeszcze, nie? Bardzo dziękuję za dzisiaj w Polsce. I Szanowni Państwo, proponuję, abyśmy przeszli do dzisiejszego porządku obrad i pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie, punkt kolejny sprawdzenie obecności i tutaj stwierdzam, mogę teraz stwierdzić, że na stan 15 radnych obecnych na sali jest obecnie 15, wobec powyższego Rada jest władna do podejmowania uchwał. Kolejny punkt przedstawienie porządku obrad. Następny punkt przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy w Czyglinie i punkt szósty podjęcie uchwał. I dzisiaj mamy następujące uchwały. Pierwsza uchwała dotyczy powołania komisji rewizyjnej, kolejna uchwała dotyczy powołania przewodniczącego komisji rewizyjnej, następna uchwała dotyczy powołania komisji skarg, wniosków i petycji, kolejna uchwała dotyczy powołania przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji. Kolejna uchwała dotyczy powołania stałych komisji Rady Gminy, określenia ich składu osobowego oraz zakresu ich zadań. Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9. Wolne głosy i informacje. Punkt 10. Zakończenie. Szanowni radni, czy do porządku obrad mamy jakieś uwagi, czy chcieliby coś tam dobrego powiedzieć? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania nad przedstawionym porządkiem obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy w Czyglinie. I tutaj zwyczajowo, tak jak to zostało u nas przyjęte, proponuję, abyśmy protokół z pierwszej sesji Rady Gminy w Czyglinie przyjęli bez odczytania. Protokół ten będzie dostępny w biurze Radzie po podpisaniu, także zawsze będzie można się z nim zapoznać. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy w Czyglinie? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższy protokół został przyjęty. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, pozwolicie, że zanim przystąpimy do podjęcia uchwał, tutaj wśród nas są właściciele pałacu w Żegocinie i myślę, że nie będziemy ich tak długo tutaj przytrzymywać, bo tych głosowań dzisiaj mamy naprawdę dosyć dużo. Państwo tutaj sobie życzyli, żeby zabrać głos, także oddaję Państwu głos przed uchwałą. Bardzo dziękujemy, że możemy się przed Państwem jakoś przedstawić i pokazać. zaprezentować.
bardzo jesteśmy wdzięczni za czas, który nam poświęcicie. Tak, to jest prawda. Jesteśmy od 3 lat właścicielami nowymi obiektu pałacowo-parkowego Żegocin. W tym pałac jest zakupiony na firmę, natomiast w ramach dzierżawy z gminą dzierżawi park za jego utrzymanie i bieżące porządki, które tam przeprowadzamy. I właściwie tutaj w tej sprawie bardzo chcielibyśmy właśnie z Państwem o parku przede wszystkim rozmawiać i przedstawić nasze wizje, bo aż tak? Można. Ale chyba bardziej będzie do nagrywania niż do nagłaśniania. To jest do nagrywania. Właśnie przede wszystkim a propos parku, bo mimo, że jest to zespół pałacowo-parkowy, to park rzeczywiście jest odrębną zupełnie nieruchomością i taki własnościowy, jak i też rządzi się zupełnie innymi prawami, jeżeli chodzi o jego sposób utrzymania, sposób pielęgnacji. Też nie wszystko możemy w nim robić my jako my dzierżawcy, bez Państwa akceptacji i zgody. Właściwie nic nie możemy i tak na się w tej chwili kończy. A że planów wobec parku i planów zagospodarowania i programów jego rewitalizacji mamy w tej chwili już praktycznie w punktach zakończone, to przyszedł taki moment, że też pewnie będziemy chcieli go Państwu przedstawić, bo w tej chwili kończymy pracę związane z kwerendą i z całym programem rewitalizacji tego parku, ze spisaniem wszystkich drzew, ze spisaniem wszystkich rzeczy, które tam są zachowane w zapisach historycznych i również z programem jego nowej rozbudowy i rewitalizacji. No, pewnie to wiadomo, o jakich środkach mówimy i że tego nie jest w stanie żaden podmiot sam pociągnąć, ani się tym zająć. Dlatego nie chodzi nam tyle może już o środki finansowe, jak o ogóle takie wsparcie i jakieś takie zrozumienie tego idei, którą mamy i że to jest miejsce, które będzie dostępne absolutnie i całkowicie dla obu mieszkańców. Jest to wyodrębnione od tej własności, którą jest mała działka z pałacem, aczkolwiek pałac jest też zawsze otwarty i na te 3 lata, które tutaj już jesteśmy, to kto może tam coś widział, że cały czas jesteśmy otwarci i cały czas prowadzimy wszelkie jakieś przedsięwzięcia, które służą temu, żeby obiekt, jakim jest ten zespół pałacowo-parkowy, zaistniał w całej społeczności Żegocina, ale też i całego regionu, bo jesteśmy otwarci, cały czas robimy jakieś kolejne imprezy i kolejne jakieś spektakle, czy związane z kulturą i sztuką, bo taka jest też idea tego miejsca. Nie ma to być hotel, w którym będą się odbywały tylko imprezy okolicznościowe i zarabiał na rachunki, natomiast dzięki historii tej, którą odziedziczyliśmy i którą nam Państwo sobie na początku naszej drogi 3 lata temu pięknie przedstawili, jak najbardziej chcemy, żeby ta idea tego miejsca związana zarówno z Chłopowskimi, jak i z postacią Kremy Mądrzejewskiej jak najbardziej przyświecała wszystkim rzeczom, które chcemy tam robić. W związku z tym nawiązaliśmy wiele współpracy już do tej pory i z dyrektorem Teatru Kremy Mądrzejewskiej, z Legnicy, z różnymi organizacjami, które są też przychylne temu i znają historię i postaci obydwojga Chłopowskich i też Kremy Mądrzejewskiej. Są to artyści, którzy są naprawdę do tej pory wszędzie gdzieś tam z nami wspierający i bardzo, bardzo wręcz nawet wciąż nam powtarzają, że jak tylko obiekt będzie jakoś możliwy, to oni wręcz czekają na to, żeby móc uświetnić to miejsce i żeby to miejsce zaistniało jako właśnie takie miejsce upamiętnienia i kultywowania tej tradycji, tych głównych nurtów, które mamy, czyli właśnie sztuki, kultury i poszanowania pracy tej organicznej, którą w Polsce tak rozświetlili i tak pięknie Żegocin dzięki nim się rozrósł. Jesteśmy z absolutnymi outsiderami, jesteśmy z daleka, aczkolwiek ja gdzieś tam moje korzenie gdzieś tutaj mam blisko Słupcy i los nas tutaj skierował do Państwa i los tak uczynił. Kiedyś też słyszeliśmy też od Państwa, że to nie ludzie sobie wybrają pałac, ale pałace wybierają sobie ludzi i gdzieś nas ten pałac wybrał i jak zdecydowaliśmy tak wszelkie nasze i poczynania, i plany życiowe, i wszystko, co mamy zamiar z Żegocinem, i z parkiem, i z pałacem chcemy zawiązać. Natomiast no, bardzo nam zależy, żeby to było miejsce, w którym tak naprawdę sam obiekt pałacu nie będzie istotny dla prowadzenia jakichś tam innych działalności, natomiast żeby można było rozwinąć park przede wszystkim dla ludności, dla zwiedzających, dla spacerujących, dla odwiedzających, z jego bezpieczeństwem przede wszystkim, bo no, jest dużo tam wymagających w tej chwili pracy, to już może później tam powie, to już będzie też później w tej referencie, którą Państwu przedstawimy, dokładnie wypisane, ile jest pracy do wykonania, jeżeli chodzi o odsunięcie
suchodrzewów zagrażających życiu. Jedyne, co mogliśmy w tej chwili zrobić i co mogliśmy bez wszelkich jakichś pozwoleń, koncesji, to ostrzec po prostu mieszkańców, którzy tam wchodzą i gości, że wejście do parku musi być zabezpieczone własną odpowiedzialnością, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć że kiedy może spaść i ewentualnie narobić szkód albo nie wiem, jakieś w ogóle jeszcze krzywdy komuś. Opiekujemy się tym jak swoim i jak swoje tak traktujemy. Natomiast jest pewien poziom, na który już musimy wejść i nie wejdziemy bez Państwa wsparcia i jakiejś pomocy i takiego wsparcia właściwie, tylko nam o to chodzi, żeby przekazać Państwu, że park i cała idea tego miejsca i pracy, którą chcemy włożyć, jest po to, żeby go odzyskać dla Żelezina, dla jakiegoś uświetnienia tego przepięknego po prostu parku i otworzyć też Żegozin na otwarcie na ludzi z zewnątrz, bo czasami spotykamy się z tym, że ludzie z Warszawy mówią, ja nie wiedziałam, że jest taki piękny pałac, że jest taki piękny park. I dzięki temu też próbujemy jakimiś tam mediami społecznościowymi otworzyć to miejsce i robić właśnie te imprezy po to, żeby go uświetlić. Wydaje nam się, że dzięki temu, że Żegozin też na pewno nie to, że zyska, ale też wpiszemy się w ideę tym, jaką wioskę prowadzi, i przy Ośrodku Kultury, i przy całym zaangażowaniu wszystkich przedsięwzięć, które prowadzimy, że będziemy mogli po prostu tylko wspierać tę ideę tego miejsca i przyczynić się, żeby to już było takie naprawdę namacalne, żeby to nie były tylko suche słowa, że jesteśmy, bo jest idea, tylko naprawdę przechodzimy do czynności, które musimy wykonać jako dzierżawcy, które na nas jako dzierżawcach też spoczywają. Nie wiem, na ile byłem mówić o Żegocinie, ja bym mogła tutaj godzinami i to jest naprawdę miejsce, które pokochaliśmy i nawet nie jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć nic, żeby to, nawet nie temu chyba już nie jest w stanie nic, żeby nas zniechęcić. Natomiast też nie wiem, na ile, czy Państwo w ogóle jesteście, czy chcieliby nam i chcieliby być naszym wsparciem i czy jakieś pytania, jesteśmy w stanie, na ile mamy wiedzę i badania i te wszystkie projekty, które do tej pory musieli stworzyć, którym dysponujemy, to możemy cokolwiek powiedzieć, właśnie licząc na Państwa uwagę i jakieś wsparcie w tym kierunku, żebyśmy nie byli tutaj polecani. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy Pan jeszcze musiał to zabrać? Na razie nic. Czy mają Państwo tutaj jakieś zapytania do... Mogę? Oczywiście. Na co Państwo liczą w tej chwili ze strony urzędu, ze strony tej rady? Jak to z Państwa strony by wyglądało? Na jaką sumę, czy w ogóle? Bo tam jakieś konserwacje były robione, Panie Wójcie, kiedyś, tak? Czy jak to... Korekty, jakieś tam inne rzeczy, czy jak to coś tam było robione, ale tak żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, czego oczekujecie od nas i inne. W 2018 roku były robione prace, fakt. Tyle tylko, że każdy park co rok zarasta, wiadomo, pielęgnacja to jest coś takiego, co się robi co tydzień, tak jakby prosicie działkę, tak my musimy robić te prace w parku. Jak on zaczął być przejrzysty, żeśmy dostrzegli taki potencjał, że on jest piękny. Więc za własne pieniądze, wiadomo, zrobiliśmy te wszystkie, tą dokumentację, którą żeśmy zrobili do tej pory. Oprócz tego czekamy na gotowy projekt rewitalizacji parku sprzed 100 lat. On ma będzie wyglądał tak jak 100 lat temu. Wszystko robiliśmy, wiadomo, ze swoich funduszy, ale dalszy etap pracy to już są koszty. My bardzo chętnie byśmy płacili, ale balansujemy między jednym a drugim. No wiadomo, że dla nas pałac jest ważniejszy, ale park jest tak samo piękny jak i pałac. W związku z tym, nie wiem, piszemy jakieś projekty o dotacje, są to małe pieniądze, ale za każdym razem potrzebujemy poparcia od gminy, no bo to jest wasz skarb. To nie jest nasz skarb, tylko to jest wasz skarb, który macie w gminie. Takich parków nie ma dużo. Więc no tutaj zawsze do wójta przychodzimy, radzimy się, pytamy. Wiadomo, że jakieś fundusze też przeznaczacie wy jako gmina na całe te prace porządkowe, które w tym momencie ponosimy my. Do tej pory my jesteśmy już trzeci rok. Przez 2 lata żeśmy załatwiali całą dokumentację w pałacu. To są takie głosy, że
wygląd na zewnątrz, to nie będziemy robić parku. Nie wolno tego zrobić do tyłu. Bo cała procedura dokumentacji, którą my musimy mieć niezbędną do zaczęcia czegokolwiek z pałacu, my w październiku dostaliśmy pozwolenie dopiero na remont części środkowej dachu. Części środkowej. Przy czym po odkryciu sufitów okazało się, że dach jest razem ze stropy i trzeba robić te stropy. I to są takie niespodzianki. Dlatego, ponieważ ja zrezygnowałem zupełnie z pracy zawodowej, żeby się zająć Żegocinem, moje siły przeznaczam w tym momencie na park. I naprawdę chce mi się, ludzie, którzy przychodzą, cieszą się z tego, że mogą wejść do tego pałacu, nie biegają psy, nie ma, nie wiem, haszki, nie ma pijactwa, nie ma brudu przede wszystkim. Sami mieszkańcy dbają o to, którzy przychodzą do parku, że on jest czysty. Kiedyś to było śmieciowisko, było, nie wiem, gruzowisko, było haszczowisko. W tym momencie można spokojnie wejść. Drzewa są bardzo chore, bo drzewa w tamtym tygodniu spadło jedno drzewo, nie ma w ogóle korzeni. My się zastanawialiśmy, jak te drzewa się w ogóle, jak one są. Dlatego konieczne były takie badania. Okazuje się na dzień dzisiejszy, że 60 drzew jest do wycięcia. Tylko dlatego, żeby nie po prostu komuś nie zrobiły krzywdy. Totalnie słucham, że po prostu nie wiosna, to są już suche, totalnie suche. Tym samym, mówię 60, ale część drzew jest tylko częściowo do usunięcia, żeby zostało jako jeden świadkowie przyrody lub jakaś ekologiczna. Czyli zostają 3-metrowe, powiedzmy, szpikulce, które tam będą już zawsze. Część drzew, które, nie wiem, być może się położą i są bardziej takie wartościowe, zostaną jako pożywienie dla zwierząt, dla owadów, tak? Mnóstwo jest ptaków, mnóstwo jest zwierzaków. No, dbajmy o nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Państwo. Mogę jeszcze raz? My, Szanowni Państwo, na pewno nie będziemy Wam przeszkadzać. Pan Wójtan i Skarbnik, Szanowni Panie i Panowie Radni, ale musimy wiedzieć, że się napisać jakieś pismo i odpowiemy Wam na to pismo tutaj jako rada, no bo dzisiaj ja Państwo widzę pierwszy raz i wiecie, no to jest trudno dzisiaj powiedzieć, tak, dostaniecie tyle czy tyle, no bo budżet jest taki, jaki jest. I musimy, czy w tym budżecie, czy w przyszłorocznym budżecie, nie mówimy, na pewno nie. Będziemy tutaj rozmawiali i będziemy się przekonywali, ale mówię, ja w własnym imieniu sprawę poprę, ale mówię, no musimy wiedzieć dokładnie o co chodzi. Bo takie, wiecie Państwo, jak przychodzą, to wszyscy przychodzą, szkoły przychodzą, domy kultury przychodzą, sportowcy przychodzą, wszyscy by chcieli. No ten budżet jest taki, jaki jest, to jest gmina typowo wiejska. To nie jest tak, że my sobie dzisiaj mówimy, możemy wziąć temu, jutro temu dać, czy nie wiadomo co. Bo mamy tyle, ile mamy, Szanowni Państwo. Na pewno Wam coś tu pomożemy. Panie wójcie, tak? Będziemy robić wszystko, że niech się wójt też wypowie, żeby nie było, że ja mówię, a wójta pokłada nie. No. To jeszcze tylko jedno może, żeby Państwo też, bo to jest rzecz, którą żeśmy też na spotkaniu z Panem Wójtem poruszali, a myślę, że istotna też dla rozwoju w ogóle całej gminy. Powstała w tej chwili nowa strategia rozwoju, która w swoim jednym z punktów ma rozwój dziedzictwa kulturowego. Jest to strategia ogólnokrajowa. Na tyle, co ja z moimi konsultantami żeśmy to analizowali, to od wielu lat po raz pierwszy pojawił się w ogóle parametr dziedzictwo kulturowe, na które będzie można pozyskać środki. Niestety, w tym, żeby startować w ogóle w tym projekcie i do tej strategii, my jako park, zabytkowy park, zespół placowo-parkowy Żegocin, musimy być wpisani w strategię ogólną gminy. Wiąże się niestety z kosztami gminy budżetu, żeby taką strategię od nowa zbudować i przedstawić. Natomiast walorem też jest takim, że zbudując tę strategię nie tylko my skorzystamy, ale też cała gmina Czermin i pewnie z innymi obiektami zabytkowymi albo tymi, którymi posiada, ponieważ zrobienie tej strategii pozwoli tam jest do 2027 roku startować do naprawdę dużych środków i dofinansowań, które są możliwe, a kluczowym i podstawowym dokumentem jest stworzenie właśnie tej nowej strategii rozwoju według nowych wytycznych, którą niestety, kiedy badaliśmy tę strategię, którą Państwo mają w tej chwili na rozwój, niestety zostało odrzucone przez Urząd Marszałkowski, bo on jest operentem tej strategii i tego projektu. Niestety, ponieważ nie spełnia jakichś wymogów formalnych i niezbędnym jest, żeby w ogóle wystartować Państwo jako cała gmina do nowych dofinansowań, zbudowanie nowej strategii, która wiąże się z kosztami jej stworzenia.
I to jest też taki jeden z punktów, o którym chcieliśmy dzisiaj Państwa prosić o rozważenie. Jeżeli gmina będzie rozważała to, żeby wziąć to pod uwagę, bo naprawdę możemy dalej szukać jakichś dowolnych środków. Jak Pan powiedział, my z Państwa strony nie liczymy, bo naprawdę jest dużo innych obiektów. Natomiast są pewne rzeczy, które bez poparcia gminy, samego strategii rozwoju parku i pałacu nie jesteśmy w stanie nawet przepchnąć w tych małych projektach, które I posiadamy. bardziej nam chodzi o to, żeby korzystać z środków z zewnątrz, Tak. bo one są wiadomo większe i bardziej realne No, niż wszystko, złapać gminę, Tak. obciążać gminę i zabierać komuś innemu, no bo tak to by wyglądało. Po prostu Ostatni jesteśmy do tego, żeby obciążać gminę jakimiś naszymi prywatnymi kosztami. Szanowni Państwo, tutaj teraz chyba nam się tak ten obraz, że tak powiem, wyjaśnił, bo Państwu bardziej chodzi o takie wsparcie, może nawet nie tyle materialne, co takie formalne. Materialne To już teraz właśnie tak tutaj nam się bardziej otwarło. Tak. Jako i tak, tutaj, jeżeli chodzi tutaj o nas, o radnych, jeżeli chodzi o przygotowanie jakiejś strategii, to ja myślę, że tutaj nie będzie jakiś tam... Rzeczywiście rozmowy trwają od większego czasu. Ja czyli posiadamy strategię do 2020 chyba 2006 roku i ta strategia jest ważna. Ta strategia jest ważna, natomiast nie jest ona ważna w oparciu o, co Państwo przedstawiają, o nowy nabór, który prawdopodobnie we wrześniu ma się rozpocząć, prawda, jeżeli pamiętam dokładnie jak mówiliśmy, ponieważ ma się kończyć we wrześniu, czas jest bardzo krótki. Podjęliśmy rozmowy z firmami, bo niestety ta strategia dzisiaj nowa, ale nowa polega na tym, że ona musi zawierać oparcie o stosowne dokumenty i na tym polega problem. Także mamy ważną strategię, która de facto nie upoważnia do tego, żeby ją wykorzystać przy składaniu innych wniosków, być może gminnych także, ale innych jeszcze nie, bo na nim dzisiejszy OKD wiemy dużo, ale niewiele, jeżeli o to chodzi, prawda, i wszyscy wiedzą. W związku z tym, no to jest to. My rozważaliśmy już te tematy, zorientowaliśmy się na rynku częściowo, bo to nie jest tak, że jak powiedzieliśmy, to i tak nas czeka, to i tak nas czeka nowa strategia i tak, czy ona będzie dla miesiąc, dla 2 czy dla 5 miesięcy, bo 5 lat to nie, bo 2 lata chyba mamy maksymalny czas, kiedy może jeszcze nasza sprawa funkcjonować. Ale mówię, podstawy prawne tej starej strategii aktualnej są dzisiaj niewspółmierne do tego, jak jest tam. Szkoda, po ludzku, bo ktoś wymaga czegoś, co mamy dobre, prawda? I tutaj Państwo sprawdzali. Nie ukrywam, że rozmawialiśmy tak, że tej odpowiedzi chyba nie mamy jeszcze odnośnie strategii naszej Stowarzyszenia Wspólnej dla Przyszłości dla powiatu kościelskiego. Gdyby ona się wpisywała w ten całościowy strategia, mówię o podstawach prawnych, nie mówię o merytorycznych elementach, tylko na podstawie rozporządzenia prawda unijnego i tak dalej, przesada może, prawda, ale nie jestem zwolennikiem takich mów, ale takie niestety czasami są. No to jeżeli była ta strategia liderowska, nazwijmy to w skrócie dobra, to wtedy mamy problem rozwiązany. Pytanie oczywiście, czy jest wpisane to, co jest. Tego jeszcze nie wiemy, bo Sebastian miał to sprawdzić z biura i gdzie odpowiedzieli się przynajmniej nie ma, może już gdzieś ona jest, prawda, bo miała być przesłana i oferta jednej z firm to była kwota około 45 000 metrów. Nie damy rady sami tego też opracować jako urząd, nie damy rady. To co robimy sami, to dajemy rady sami, czego nie damy rady, to nie po prostu. I to nie, że jest to niemożliwe, to jest wszystko możliwe do roboty, tylko mamy, powiem bezczelnie albo i szczerze, swoją robotę urzędową, którą nie możemy odstawiać, bo w tym momencie musielibyśmy odstawiać pisanie tego, nakazy podatkowe, prawda, coś tam jeszcze i będzie wojna oczywiście, więc a ponadto to są konsultacje, to jest wszystko. Taką strategię to teoretycznie wiele co gminy chcemy robić. Państwo też wiecie, jakie macie swoje pomysły sprawne na Radzie, że właściwie możemy spokojnie sami napisać, w cudzysłowie sami, bo ona może patrzeć po mieszkańców, ale mieszkańcy to mówią. No i to jest właściwie to, co czeka. Gdyby ta strategia, powiem brzydko znowu kosztowała 50 000 złotych, 50 000, nie 50, to nie byłoby może żadnej rozmowy odnośnie, ale ona kosztuje około 45, taka była oferta. Ta oferta za 20, pytanie jeszcze ona dobra, bo to takie, no, ponadto to, o czym tu rozmawialiśmy i to z nas też czeka, plan rozwoju przestrzennego. To też jest kolejny temat gminy, no i właściwie, powiem, może nie wiem, może przy jakimś spotkaniu roboczym, prawda, firma jednak chciała nas trochę wyrolować, prawda, mówiąc, że najpierw musi być to, a żeby potem dopiero do planu. Do planu też nie przystąpimy, dopóki nie będą pewne elementy zrobione, bo
Polsce mamy 2 lata niby na nowe plany, prawda, mówi się o kolejnych 2 latach, to też jest przeciąganie tego czasu. Więc tak jak Państwo powiedzieli, no nie ma tematu, że potrzebują od nas finansów. Umowa między nami jest zawarta, prawda, na dzierżawę parku. Wcześniej powiedzieliśmy sobie, że pałac pokaże, co z tym parkiem dalej zrobimy, bo to mówiliśmy na tym, prawda, i dzisiaj ja swojego zdania nie zmienię, myślę, że mnie też jest zmieniony. Byłoby fajnie, czasami wiecie dobrze, że są pieniądze na jedne rzeczy, a na drugie nie ma, prawda, i to jest właśnie to, że czasami się dziwimy, może bardziej mieszkańcy, że czemu robią tą drogę, a nie tą, bo na to dostaniemy dostęp, a na to nie dostaniemy, albo na inne zadanie. I tak to w życiu po prostu jest. Z boku wygląda inaczej, w środku wygląda inaczej. Gdybyśmy nam się udało pozyskać, bo na plan teoretycznie możemy pozyskać środki dla opracowania planu. Ale teoretycznie możemy, bo musimy tam pewne rzeczy znowu zrobić. I nie do końca możemy startać w konkursie, nie pamiętam, prawda, ile 70 czy 100 tysięcy złotych. No niecałe, nie? Około, takie może. No, to są pieniądze na plan, to też sobie wybrać, a nie dawać swoje, prawda, jeżeli o to chodzi, czyli swoje w sensie, że nasze bezpośrednio, tamte też są nasze. Więc de facto rozchodzi się na tym etapie o to, żebyśmy przystąpili do opracowania strategii, no a z tym się dobrze po prostu poszło. To nie jest strategia tylko na potrzeby parku i pałacu, bo ona i tak nam będzie w przyszłości potrzebna na nasze różne rzeczy. Prawda? Być może właśnie oczywiście może na KPO, może na odnawialne źródła energii, może na to, jak raz jedny projekt takiego, nie wiem, czy będzie dopuszczony, czy nie będzie dopuszczony, ale na pewno na fotowoltaikę, bo te elementy w KPO na pewno będą dla mieszkańców inwestować. Ale z tym się wiąże to tam kilkudziesięciu tysięcy złotych położenia na stół, podpisania umowy i ładnie kilka miesięcy. Firma nam powiedziała, że na podstawie strategii ta najdroższa około 9 do 10 miesięcy. Tyle to trwało. Czyli patrząc na wrzesień, no jest to niemożliwe. Myślę, że będzie dłużej. To jest to, co możemy dzisiaj Państwu powiedzieć i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Znaczy, no, Dziękuję bardzo. my się cieszymy, że mogliśmy poznać Państwa, Państwo nas. Na pewno będziemy chcieli przedłużyć umowę, bo my nie rezygnujemy z tego miejsca i już nie zrezygnujemy. I działamy dla gminy, dla Was i dla nas wszystkich przede wszystkim, no bo jak my słyszymy, mówię, dobre słowa, no to nam się chce i... Ja powiem jeszcze jedno zdanie, jeśli mogę, koledzy większość wie, ale nie wszyscy radni wiedzą, że umowa, która jest skonstruowana na użytkowanie dzierżawy tego parku, ona jest de facto bezpłatna dla państwa, żebyście mieli świadomość, że obiekty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeżeli nie jest tam działalność gospodarcza typowa, to one są zwolnione z podatku. Czyli park, pałac, jeżeli nie ma tam danej działalności prowadzonej gospodarczej, to wtedy chyba podatku nie ma, jako że są zabytek. Czyli to jest w tym kontekście, natomiast w umowie jest zapisane to, że wszystkie obciążenia w cudzysłowie oczywiście spoczywają na państwu. Właściwie to, o czym powiedział Pan na początku o braniu o takich rzeczach, to Państwo odpowiadają za bezpieczeństwo tego parku. Ja mieszkańcy, żeby się nam zdziwieni, prawda, że bramy są zamknięte, ale jakby wiatrowodne, no możemy dyskutować zawsze o tym, prawda? Ale w tym momencie nie jako wójta, a nas jako gminy nie obciąża bezpieczeństwa, jak gałąź mówi spadnie, tylko to jest to. Ta brama to jest symbol, bo kto w Żegocinie wie, że płota, czy płotów dookoła i tak nie ma i tak dalej. Ale brama jest tym symbolem, więc jest to symbol, który Przepraszam, ona nie stworzyła tego, że my zamknęliśmy się dla ludzi, tylko zamknęliśmy się dla aut przede wszystkim. Tak, tak. I dla, wiadomo, sąsiadów. Ale też kiedyś Krzysztof odnosił, jak niektórzy ciągnikami sobie jeździli na skróty, prawda, dawno temu. My mieliśmy takie wyjście, że, bo my oczywiście bardzo współpracujemy z panią konserwator i pani konserwator miała takie jedno wyjście, napisać pismo i pan wyjaśnić dostałby karę, tylko że to nie, no w tą stronę nie chcemy iść. I przypuszczam, żebyś nie wypłacił do zaliczenia zabytków, to jest na 500 tysięcy. To są kolejne tematy, może na przyszłość, prawda, jako sąsiedztwie, ale tutaj jeszcze powiem, kiedy tak anegdotycznie też, kiedy jest mieszkańcy właśnie myślimy, że nie może być. Park jest też czyjś po prostu. Wejść nie możemy jechać autem, bo wejść, droga tam jest otwarta. Tak, tylko że ta brama spowodowała, że komuś na was ryzyka, ja będę dałem żartem z przykład Ameryki, pomyślałem posesję tej świadomość tego. W Polsce tego nie ma, całe szczęście. No, ale cały czas można zwiedzać, jest bardzo czysto, można tam odpocząć i przydałoby się też, żeby gmina troszeczkę zainteresowała się tym, co jest teraz, co było kiedyś, no bo niestety tam był burz, bo ja tam mieszkałam.
Ale A teraz można wejść. Niech Pan nie mówi, że jest zamknięta brama i to wszystkich odstrasza, bo tam cały czas brama była zamknięta. nie zrozumieliśmy. Nie w tym kontekście. Nie zrozumieliśmy. Ja mówię w kontekście tego, że jeżeli Państwo zamknęli bramę, to nie dlatego zamknęli, że chcieli mieszkańców puszczać, bo tak jak potem tak tam nie ma i tak nie ma, tylko dotyczyło to sytuacji, że były wiatrołomy, była wichura, były przewroty i odpowiadają za to i tyle, nie o to mi chodzi. Tak, no to właśnie mówię, ale ktoś powie, że brama zamknięta nie może wchodzić. Cały Nie zrozumieliśmy, nie zrozumiał Pani mojej intencji, co chciałem powiedzieć. Też jestem częściej Żerociniem, ale częściej niż No ale Panie Dobrze, Szanowni Państwo, Mogę jedno? Czy Państwo tutaj zamierzają się związać z tym Żegocinem, tak potem, jak to było może właśnie to żebyśmy wiedzieli, komu dajemy, czy komu pomagamy, czy co, bo dzisiaj wiecie, wróbelki przyjechały, jutro wylecą i chcielibyśmy was tutaj widzieć. Nie będzie go wiadomo, że to jest zabytek. To nie jest tak, że jest pomysł i od razu się... Wiemy, o co chodzi, dokładnie. To jest tak, że my Chcecie nas Państwo, czy nie chcecie, musimy zostać z Wami i chcemy zostać z Wami. Może Pan przyjechać zobaczyć. Zawsze na różnie otwarte. My strony, to ja z kolegą Wojciechem tam na zabawie chodziłem. Tam właśnie się robili plan, wszędzie. Płata, żeśmy się bardzo nie Cieszę się, że Państwa poznaję, bo mieszkam w sąsiednim Wieczynie, wiem o pałacu, kiedyś tam częściej się bywało. Ja mam też taką, no, oczywiście my tutaj jako rada, czy jako samorząd nad tą strategią, tak pan mój powiedział, że na pewno się pochylić wcześniej czy później musimy. To się wiąże z kosztami z naszej strony, więc my też musimy jak gdyby to przeanalizować przy dużym udziale pana skarbnika. To są pieniądze, które trzeba znaleźć i które trzeba wpisać do budżetu i to też nie może się odbywać kosztem naszej dzisiejszej działalności i naszych planów, które już mamy w budżecie napisane. Musimy to po prostu przeanalizować, gdzie to znaleźć, natomiast no, tak jak tu zostało powiedziane, nas to czeka prędzej czy później, więc myślę, że w tym kierunku tak czy inaczej pójdziemy. I to, co zostało też powiedziane, nie tylko ze względu na, że tak powiem, Państwa interes i Państwa pomysł i Państwa działalność, tylko no, ze względu na interes całej gminy Czernin. Ja mam taką propozycję, bo tak naprawdę przysłuchując się, obserwuję czasami na Facebooku i widzę, że ten pałac jak gdyby też w jakiś sposób tam żyje. Przyznam szczerze, że kiedyś myślałem, pojadę, zobaczę, nigdy nie byłem, ubolewam nad tym. Natomiast ja mam taką propozycję, jak mamy rozmawiać o dalszej, jak gdyby, znaczy to, co Pan Wójt też powiedział, no mówiliśmy się kiedyś, podejmując decyzję o tym, że oddajemy Światławę, to tak naprawdę wtedy też mówiliśmy o tym, że dalsze jakiekolwiek nasze decyzje odnośnie parku, to tak naprawdę pokaże pałac, co tam się będzie działo, jak to będzie wyglądało. Na ten moment podjęliśmy taką decyzję, że jest to dzierżawa na takich warunkach, na jakich tu Pan Wójt też przedstawił i myślę, że no, przynajmniej z mojego punktu widzenia na ten moment ja uważam, że tak to powinno funkcjonować, dopóki ten pałac nie będzie, tak jak Państwo mówicie. Chcecie tu być? Ja rozumiem, że są procedury, jest czas, który pokazuje, że no nie wszystkie place by się chciało tak stryknąć palce i ten pałac już kwitnie, już jest wyremontowany i już służy. Więc ja mam propozycję taką. Umówmy się wspólnie, my wszyscy tutaj jak jesteśmy obecni, razem z Państwem. Ja Panu przyznam się szczerze, ostatni raz byłem kilkanaście lat temu, tak? Więc tak naprawdę myślę, że są tu wśród nas osoby, które nigdy nie były w tym parku. Umówmy się na jakieś spotkanie, na taką wizję, żebyście Państwo też pokazali, co byście tam chcieli zrobić, tak? Pokazać nam, że no faktycznie to drzewo jest do usunięcia, no bo jeżeli ekspertyza jakaś pokazuje, że one tak ma to wyglądać, a nie inaczej i trzeba to zrobić, to myślę, że z perspektywy czasu i ze względu bezpieczeństwa i estetyki będzie to trzeba zrobić. Natomiast moje zdanie jest takie, jeżeli mówimy o opracowaniu strategii i te pieniądze jesteśmy w stanie wygospodarować, tak? Jeżeli mówimy o pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez pisanie projektów przez Państwa przy naszym współudziale, tak? Natomiast gdybyśmy mieli dzisiaj mówić o dużych inwestycjach zapisanych z budżetu gminy Czernin, to myślę, że no będzie z tym problem, tak? No więc tu tyle. Umówmy się po prostu na takie spotkanie robocze w terenie, żebyśmy sami mogli zobaczyć jak to wygląda, jak to wyglądało, tak jak wspomnieliście Państwo zdjęciami, jak to wyglądało wcześniej. Dzisiaj jesteśmy w stanie zobaczyć, ja też wiem, jak ten park wyglądał. Myślę, że duża, że tak powiem, rola i jakieś zdanie, myślę, że gospodarze miejsca, sołtys i radny też powinni się w tym
temacie w większości wypowiedzieć, bo oni też wiedzą, co mieszkańcy miejscowości. Wiadomo, że park docelowo Państwo mówicie, chcecie, żeby to tętniło życiem dla całej gminy, dla w ogóle przyjezdnych i tak dalej. Natomiast no, w dużej mierze pewnie miejscowi będą tam najwięcej chcieli iść, odpocząć, pospacerować, no, trochę powspominać starych dziejów. Więc myślę, że no, takie spotkanie robocze przy udziale właśnie miejscowej, czy sołtysa, nie tylko sołtysa, ale może i wtedy Rady Sołeckiej miejscowej, żebyśmy o tych planach jak najbardziej wspólnie rozmawiali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, ja chcę wspomnieć, że kończymy program konserwatorski i rzeczywiście przy takim spotkaniu będziemy mogli to przedstawić wtedy, jak to wygląda i jakie są te wizje tego miejsca. Także to bardzo dziękujemy i to będzie bardzo, bardzo wielkie emocje. Dziękuję również. Jesteśmy w kontakcie, ustalimy. Dobrze. Oczywiście nie chcemy tego planu kupować. To jeszcze natomiast powiem, że taki był kiedyś plan, ale Dzisiaj się zaprzedaż. nie chcemy kupić. To zacznijmy od tego, że zawsze będzie gminny i Umowa była zawarta. Propozycja spotkania wychodzi z mojej strony, jak tu koleżanki i koledzy radni, pan wójt i myślę pan sołtys z udziałem miejscowego tam będą chcieli tego, to ja... Tutaj Państwo powiedzieli, że będziecie delegat już tak, że może się spotkać, to jak najbardziej. Moje drzwi, Szanowni Państwo, czy nasze drzwi w domu numer 80 Tak jest. są cały czas otwarte. Bardzo. To nie jest jak ta brama jest zawsze otwarta. Dziękuję bardzo. Mogą Państwo się z nami dostać, ale przed nami jeszcze 38 głosowań. Dziękuję uprzejmie. I Szanowni Państwo, proponuję, abyśmy przeszli do dalszej części naszej sesji. Zanim przejdziemy do dalszej części, takie tutaj małe powinien, bo kolega Wojciech się gdzieś tam schował, tam był radny do nowego. Witam Państwa. Rozumiem, przewodniczący na Komisji Rewizyjnej. Tak, tak, bez zmian. Nie ma zmian. Wojciech tutaj przeważnie z nami na naszych spotkaniach jest. I Szanowni Państwo, proponuję, abyśmy przeszli już do uchwał. Pierwsza uchwała to jest uchwała dotycząca powołania Komisji Rewizyjnej. I tutaj pozwólcie, że mieliśmy tutaj pewne gdzieś tam ustalenie na spotkaniu roboczym. Ja pozwolę sobie proponować osoby do tejże komisji i będziemy głosować. Oczywiście każdy z Państwa też ma prawo zgłosić daną osobę do komisji. Rozpoczynamy od Komisji Rewizyjnej. I tutaj taka moja propozycja, nasza wspólna propozycja po ostatnim spotkaniu roboczym, to jest tak, do Komisji Rewizyjnej proponujemy Panią Joannę Czajkę, Karolinę Grzybowską, Krzysztofa Zawadę i Henryka Serbiaka. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby tutaj dodać jakąś osobę? I powiem tak, tu jeżeli chodzi o Komisję Rewizyjną, to w statucie mamy zapisane, że powinny to być 4 osoby. Nie widzę żadnych innych propozycji. Wobec powyższego zapytuję się, Joanna Czajka przyjmuje, Karolina przyjmuje, Krzysztof Zawada i Henryk Serbiak przyjmuje. Wobec powyższego teraz musimy przejść do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami. I tak już możemy? Tak, z Państwa radnych jest za tym, aby członkiem Komisji Rewizyjnej była Pani Joanna Czajka. Jeszcze nie? Już? Nie ma jeszcze? Jeszcze nie. Ilu jeszcze nie? To tak jest. Nie szybko. Nie mam. Za. Jest? Tak?
bardzo. Wobec powyższego Karolina Czajka w tej chwili została członkiem komisji rewizyjnej. Głosowanie kolejnej kandydatury Karolina Grzybowska. Możemy już? Już momencie, tylko muszę teraz... No niestety trochę to potrwa, ale to musi być ten ograniczony. Można? Tak, można. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby Karolina Grzybowska była członkiem komisji rewizyjnej? Proszę o głosowanie. Proszę. O, dziękuję. Karolina Grzybowska została przyjęta do komisji rewizyjnej. Kolejna propozycja to jest Krzysztof Zawada. Jest. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby Krzysztof Zawada został członkiem komisji rewizyjnej? Proszę o głos. I stwierdzam, że Krzysztof Zawada został przyjęty do komisji rewizyjnej. I ostatnia kandydatura to jest kandydatura radnego Henryka Serbiaka. Rękę w górę pierwszy. Dłużej. Dobra. Tak, możemy? Tak, proszę. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby kolega Henryk Serbiak został członkiem komisji rewizyjnej? Jest? Coś nie działo, Wszyscy? widać, że temat... No, coś... Ktoś może nie jest. Dziękuję bardzo i stwierdzam, że kolega Henryk Serbiak został do komisji rewizyjnej. Szanowni Państwo, kolejna uchwała to jest uchwała dotycząca powołania komisji rewizyjnej. I pozwólcie, że ja tę uchwałę tutaj przeczytam i przejdziemy do głosowania nad nią. Uchwała Rady Gminy Czerwin z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie maja 2024 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Podstawa prawna Rada Gminy Czerwin uchwała co następuje. Powołuje się komisję rewizyjną w składzie Joanna Czajka, Karolina Grzybowska, Krzysztof Zawada i Henryk Serbiak. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Już? Czyli rozumiem, że uchwała została przyjęta, bo nie liście tak? Została? Została. Dobrze, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała dotycząca powołania komisji rewizyjnej została przyjęta. Kolejna uchwała dotyczy wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej i tutaj już mogę zaproponować, proponuję, aby przewodniczącą komisji rewizyjnej została Joanna Czajka. Czy mamy jakieś inne propozycje? Nie widzę. Wobec powyższego zapytuję się. Joanna Czajka, wyraża zgodę? Wyraża, dziękuję. I przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą wyboru przewodniczącej komisji rewizyjnej. Uchwała Rady Gminy Czerwin z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej. Rada Gminy Czerwin uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się radnego Joannę Czajkę na funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Joanna Czajka. Kolejne uchwały dotyczą kolejnej komisji. Kolejna komisja to jest Komisja Skarg i Wniosków. I tutaj, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja poproszę o jeszcze jedno głosowanie, bo głosowaliśmy za kandydaturą Pani Joanny Czajki, a teraz uchwała, tak? Aha, Jeszcze raz. jeszcze raz uchwała, tak? Jeszcze raz uchwała, tak. dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? I tak jak tu wcześniej czytałem, Rada w wyliczeniu uchwały co następuje, powołuje się radnego Joanna Czajka na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję. I przechodzimy do kolejnej komisji, to jest Komisja Skarg i Wniosków. I tutaj ta komisja działa na podobnych zasadach jak Komisja Rewizyjna. Ona też jest 4-osobowa. Pozwólcie, Szanowni Państwo, złożę tutaj propozycję członków tej komisji. Komisja Skarg i Wniosków proponuje, aby do tej komisji weszły następujące osoby. Maria Rogowo-Żukowska, Ewelina Fajka, Wojciesza, Artur Matysia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby tutaj dodać jakieś nowe osoby, nowych radnych? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do wyrażania zgody. Maria, wyrażasz zgodę? Ewelina? Mariusz? Tak. Dziękuję. I Artur? Tak. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami. Dla członka Komisji Skarg i Wniosków tutaj pierwszą kandydatką jest Maria Żołądz-Żukowska. Możemy? Kto z Państwa radnych jest za tym, aby członkiem Komisji Skarg i Wniosków i Petycji była Maria Żołądz-Żukowska? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. I kolejna kandydatura to jest Ewelina Fajka. Tak, możemy? Kto z Państwa radnych jest za tym, aby członkiem Komisji Skarg i Wniosków i Petycji była Ewelina Fajka? Proszę o głosowanie. I kolejne głosowanie dotyczy danego Mariusza Wojcieszaka. Tak, możemy? Kto z Państwa radnych jest za tym, aby członkiem Komisji Skarg i Wniosków i Petycji był kolega Mariusz Wojcieszak? Proszę o głosowanie. Nie? Jeszcze jedna No, osoba. Jest? Jeszcze jedna osoba. Kto nie zagłosował? I zajęło się na żółto się. Podnieś rękę, naciśnij przycisk. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji została powołana i teraz pozwolę sobie czytać uchwałę w sprawie powołania Komisji. Zamówił zagłosowany. Szanowni Państwo, kolejna kandydatura Artur Matysiak. Za szybko już mamy, tak? Możemy głosować. No tak, tak. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby członkiem Komisji Skarg i Wniosków i Petycji był kolega Artur Matysiak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo jednogłośnie. Szanowni Państwo, sprawy wniosków i petycji mamy powołaną i teraz przechodzimy do uchwały dotyczącej powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała nr 2/6/24 Rady Gminnej z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podstawa prawna Rada Gminnej uchwała następuje. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie Maria Rogowicz-Łukomska, Ewelina Fajka, Mariusz Wojcieszak i Artur Matysiak. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejne głosowanie dotyczy kandydatury radnego na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I tutaj pozwolę sobie zgłosić kandydaturę koleżanki Marii Rogowicz-Łukomskiej. I zapytuję się, czy ktoś z Państwa radnych chciałby tutaj kogoś innego zgłosić. Nie widzę, wobec powyższego zamykam zgłaszanie kandydatów. Zapytuję się, czy Maria Rogowicz-Łukomska przyjmuje? Przyjmuje. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania nad kandydaturą na przewodniczącą Komisji Skarg i Wniosków. Możemy już? Kto z Państwa radnych jest za tym, aby przewodniczącą Skarg, Wniosków i Petycji była Maria Rogowicz-Łukomska? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. I Szanowni Państwo, kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała Rady Gminy Czernin z dnia 27 marca 2024 roku. Podstawa prawna Rada Gminy Czernin uchwała co następuje. Powołuje się radnego Marię Rogowicz-Łukomską na funkcję przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby Maria Rogowicz za przyjęcie tej uchwały? Proszę o głosowanie. W Sejmie też Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Skarg i Petycji została przyjęta. Kolejne głosowanie to dotyczy głosowania kandydatury radnego na członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. I tutaj, Szanowni Państwo, pozwolę sobie również zaproponować następujące osoby. Sylwana Szcześniak, Piotr Fabisz, Maria Rogowicz-Łukomska, Mariusz Wojcieszak i do budżetu proponuje pan Karol Sosnowski. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam listę kandydatów i zapytuję się Sylwana Szcześniak, przyjmuje? Piotr Fabisz? Tak. Maria Rogowicz-Łukomska? Mariusz Wojcieszak? Tak. I Karol Sosnowski? Tak jest. Dobrze, dziękuję bardzo i przechodzimy do głosowania. Pierwsze głosowanie to jest, dotyczy koleżanki Sylwany Szcześniak. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby Sylwana Szcześniak została członkiem Komisji Budżetu? Proszę o głosowanie. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Sylwana Szcześniak została członkiem Komisji Budżetu. Kolejne głosowanie dotyczy Piotra Fabisza. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby Piotr Fabisz został członkiem Komisji Budżetu? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Piotr Fabisz został przyjęty do Komisji Budżetu. Kolejne głosowanie dotyczy koleżanki Marii Rogowicz-Łukomskiej.
możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby koleżanka Maria Robert-Żukowska była członkiem Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego? Dziękuję bardzo. Koleżanka została przyjęta w skład Komisji Budżetu i kolejna kandydatura radnego Mariusz Wojcieszak. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby Mariusz Wojcieszak został członkiem Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego? Jednogłośnie. I Szanowni Państwo, ostatnia osoba, członek Komisji Budżetu, to jest Karol Sosnowski. Teraz możemy przejść do głosowania nad kandydaturą Karola Sosnowskiego. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby Karol Sosnowski został członkiem Komisji Budżetu? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Karol Sosnowski został przyjęty na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. I teraz bardzo bym prosił członków Komisji Budżetu o ukonstytuowanie się. Nie wiem, czy Państwo... Tak jest. Czy mogę powiedzieć, że chyba tak. Wejdźcie na te tutaj już. Zamówili się. Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego została radna Sylwana Szcześniak. I Szanowni Państwo, przechodzimy do dalszej części. Kolejna komisja to jest komisja oświaty. Pozwólcie, że zaproponuję również do tej komisji, żeby tutaj członkami komisji zostały następujące osoby: Ewelina Fajka, Sylwana Szcześniak, Krzysztof Marciniak, Karol Sosnowski i Bartłomiej Małecki. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby dodać jakieś kandydatury? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam listę i zatytułuje się Ewelina Fajka. Przyjmuję. Sylwana Szcześniak. Krzysztof Marciniak? Tak. Karol Sosnowski? Tak jest. I Bartłomiej Małecki? Dziękuję. I Szanowni Państwo, nie ma. przechodzimy do głosowania nad poszczególnymi kandydatami. Pierwszą osobą, którą będziemy głosować, to jest koleżanka Ewelina Fajka. Możemy już z Państwa radnych za tym, aby członkiem Komisji Oświaty była koleżanka Ewelina Fajka. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że Ewelina Fajka została członkiem Komisji Oświaty. Kolejna osoba, która chciałaby zasiąść w Komisji Oświaty, to jest koleżanka Sylwana Szcześniak.
Kto z Państwa radnych jest za tym, by członkiem Komisji Oświaty była koleżanka Sylwana Szcześniak? Proszę o głosowanie. Dziękuję. I Szanowni Państwo, kolejna osoba, kolejny radny to jest kolega Krzysztof Marciniak. Możemy? I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby Krzysztof Marciniak był członkiem Komisji Oświaty? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że Krzysztof Marciniak został jednogłośnie przyjęty na członka Komisji Oświaty. Kolejną osobą, która chciałaby pracować w Komisji Oświaty, to jest kolega Karol Sosnowski. I Szanowni Państwo, możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby Karol Sosnowski był członkiem Komisji Oświaty? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Karol Sosnowski został przyjęty do Komisji Oświaty i kolejną osobą w Komisji Oświaty, która chciałaby tutaj pracować, jest kolega Bartłomiej Małecki. I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby kolega Bartłomiej Małecki był członkiem Komisji Oświaty? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. I Szanowni Państwo, w ten sposób wyklarował nam się skład Komisji Oświaty. Bardzo proszę teraz członków Komisji Oświaty o ukonstytuowanie się. Proszę bardzo. Tak i tak może być. A trzeciego nie można. W międzyczasie Nie. Macie tam koleżanki, Marek, ten... Proszę? Pani dyrektor, gdzie jest albo ten? Pan Bukowski, ten, jak tam, kto jeszcze jest? Grażyna? Józef pielczymy za kolano. Myślałem, że tak będziemy musiał Andrzej Zietek nazywać. Pani Karolina jeszcze raz tak No musi coś tam, wiesz, przy takim młody siebie, a cały czas ten stary niego. Ale po ciebie mówię. No, na modę, po co modę? Klub seniora. No babcie tam się podobne. Nie, Dobrze, Szanowni Państwo, wznawiamy obrady. Chciałbym poinformować, że szefową Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu została koleżanka Ewelina Falka. Dziękuję bardzo. I Szanowni Państwo, kolejna komisja to jest Komisja Rolnictwa. I pozwólcie tutaj, że również zaproponuję następujące osoby. Piotr Fabisz, Robert Mikołajczak, Ewelina Fajka, Józef Libert i tutaj Artur Matyśniak, tak? Czy mamy jeszcze jakieś chętne osoby, które by chciały pracować w Komisji Rolnictwa? Nie widzę. Zamykam listę. Piotr Fabisz, Błażej Zwodę, Ewelina Fajka, Józef Libert, Tak. I Artur? Tak. I moja osoba również wyrażam zgodę. Szanowni Państwo, proponuję, abyśmy przeszli do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami. Pierwszą osobą, którą będziemy głosować, to jest Piotr Fabisz. Tak, możemy? Kto z Państwa radnych ostatnio, aby Piotr Fabisz został członkiem Komisji Rolnictwa? Dziękuję, jednogłośnie. Kolejna osoba to jest pani Ewelina Fajka.
Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby koleżanka Ewelina Fajka została członkiem Komisji Rolnictwa? Dziękuję. Kolejną osobą to jest kolega Józef Libert. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby kolega Józef Libert został członkiem Komisji Rolnictwa? Proszę o głosowanie. Dziękuję jednogłośnie. I następną osobą, która wyraża chęć pracy w Komisji Rolnictwa, to jest Artur Matysia. I przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby kolega Artur Matysia został członkiem Komisji Rolnictwa? Proszę o głosowanie. Dziękuję. I Szanowni Państwo, ostatnią osobą to jest moja osoba, Robert Mikołajczak. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby moja osoba była członkiem Komisji Rolnictwa? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Komisja Rolnictwa została powołana w składzie 5-osobowym i teraz bardzo proszę, aby członkowie Komisji weszli po prostu się ukonstytuowali i ogłaszam 2 minuty przerwy. Chciałbym Państwa poinformować, że szefem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa został wybrany kolega Piotr Farcz. Szanowni Państwo, ostatnia komisja to jest komisja ładu i pozwólcie, że również zaproponuję osoby do komisji. Moja propozycja jest następująca. Kolega Józef Liber, kolega Krzysztof Marciniak, koleżanka Maria Rogowicz-Łukowska, kolega Bartłomiej Małecki i moja osoba, Robert Mikołajczak. Czy do tej komisji chcielibyśmy kogoś zadać? Nie widzę, zamykam listę i teraz zapytuję się kolega Józef Liber. Krzysztof Marciniak, Maria i kolega Bartek, przyjmuje, rozumiem, i moja osoba naszą przyjmuje. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad poszczególnymi kandydatami do Komisji Ładu Samorządu Publicznego i Gospodarki Pożarowej. I pierwszą osobą to jest kolega Józef Libert. I przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby kolega Józef Libert był członkiem tejże komisji? Dziękuję jednogłośnie. Kolejną osobą, która wyraża chęć pracowania w Komisji Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej to jest kolega Krzysztof Marciniak. I przystępujemy do głosowania. Jeszcze chwilkę.
Kto z Państwa radnych jest za tym, aby w skład tej komisji wszedł Krzysztof Marciniak? Proszę o głosowanie. I jednogłośnie. I kolejna osoba, która wyraża chęć pracy w tejże komisji, to jest koleżanka Maria Żukowska. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby członkiem tejże komisji była Maria Żukowska? Proszę o głosowanie. Dziękuję jednogłośnie. I kolejnym radnym kandydatem do pracy w Komisji Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Życia Pożarowego jest kolega Bartłomiej Małecki. I możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby kolega Bartłomiej Małecki był członkiem tejże komisji? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo, poszło. I Szanowni Państwo, ostatnią osobą, która też wyraża chęć pracy w Komisji Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Życia Pożarowego jest moja osoba, Robert Mikołajczak. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad moją osobą Komisji Ładu Porządku Publicznego. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I Szanowni Państwo, kolejna komisja została wygrana. Proszę bardzo, teraz proszę członków Komisji Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Życia Pożarowego o uwagę się na zewnątrz. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady. Chciałbym tutaj Państwa poinformować, że Komisja Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Pożarowej wybrała przewodniczącego tejże komisji kolegę Józefa Kliberta. Także gratuluję i Szanowni Państwo, głosować mamy ze sobą. Teraz ostatnia nasza uchwała, którą powinniśmy dzisiaj podjąć, to jest uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Rady Gminy, określenia ich składu osobowego oraz zakresu ich zadań. I pozwólcie, że tą uchwałę przeczytam. Rada Gminna uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Do wykonywania zadań gminy Rada Gminy powołuje ze swojego grona następujące komisje stałe. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w składzie Sylwana Szcześniak, przewodnicząca, Piotr Fabisz, Maria Regowicz-Łukowska, Mariusz Wojcieszak, Karol Sosnowski. Do zadań Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego należeć będzie opiniowanie rzeczowych i finansowych projektów dochodów i wydatków
w zakresie gospodarki finansowej gminy. Druga komisja to jest Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w składzie Ewelina Fajka, przewodnicząca, Sylwana Szcześniak, Krzysztof Marciniak, Karol Sosnowski i Bartłomiej Małecki. I do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu należeć będzie współpraca i koordynacja działań w zakresie rozwoju i upowszechnienia oświaty, sportu i turystyki, a także współpraca z właściwymi służbami i instytucjami w sprawach ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz pomocy rodzinie. Kolejna komisja to jest Komisja Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej i ta komisja w składzie Józef Liber, przewodniczący, Krzysztof Marciniak, Maria Rodowicz-Łukomska, Już poprawiamy. Maria Rodowicz-Łukomska, Karol Sosnowski i Robert Mikołajczak. Do zadań Komisji Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej należeć będzie współpraca z właściwymi służbami w zakresie uprawnienia stanu bezpieczeństwa mieszkańców. Kolejna komisja to jest Komisja Rolnictwa, Oświaty, Środowiska i Budownictwa. I tutaj w składzie Piotr Farbisz, przewodniczący, Robert Mikołajczak, członek, Ewelina Fajka, członek, Józef Liber, członek i Artur Matysiak, członek. Do zadań Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa należeć będzie współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz inicjowanie kierunków rozwoju w wymienionych dziedzinach. I jeszcze mamy tutaj komisję. Wszystkie. Paragraf drugi. Zadaniem wszystkich komisji stałych jest merytoryczne przygotowanie porządku Rady określonego projektu uchwał zgłoszonego przez wójta, Komisję Rady, Przewodniczącego Rady. Wykonanie uchwały obejrzy się Przewodniczącemu Rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to są interpelacje i zapytania radnych. Tutaj Państwu braknie głos. Proszę, Krzysztof. Szanowni Państwo radni, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, taka moja, Panie Wójcie, interpelację w formie pisemnej przygotuję w ciągu tygodnia i może do Biura Rady trafi do Pana ręce. Natomiast chciałbym dzisiaj przedstawić, czego to będzie dotyczyło. Chciałbym, żeby to umownie nazywało się taki raport od otwarcia. Chciałbym, żeby Pan Wójt przygotował wykaz inwestycji, które są w trakcie realizacji w gminie Czernin, te, na które są podpisane umowy na ich realizację, te, na które są przygotowane przetargi oraz te, na które żeśmy w trakcie poprzedniej kadencji miałem okazję być członkiem i radnym, na które podjęliśmy jak gdyby decyzje i zobowiązania, że takie rzeczy będziemy robili. Mam tu na myśli, tak jak wspomniałem, wszystkie inwestycje, które są już w trakcie, które są przygotowywane, na które mamy pozyskane środki, ale także te, które zobowiązaliśmy się długofalowo gdzieś tam je realizować. Chociażby mam na myśli rozbudowę zespołu szkół w Czerminie, z budową sali. Pierwsze etapy tego przedsięwzięcia to był zakup m.in. gruntu. Niech będzie wszystkim, tu przede wszystkim chociażby też ze względu na to, że skład Rady jest, trochę się zmienił, tak? Aby wszyscy, że tak powiem, wiedzieli do końca, jakie zobowiązania, jakie decyzje zostały już podjęte i żeby to było kontynuowane, żebyśmy dzisiaj nie podchodzili znowuż do kolejnych rozmów, czy to robić, czy tego nie robić. Myślę, że jeżeli Rada Gminy w poprzedniej kadencji podjęła decyzję, że coś robimy, to ta kontynuacja powinna mieć miejsce. Tym bardziej, że te plany są długofalowe, tak jak już wcześniej wspomniałem, i pewne rzeczy już zostały zrobione. Chciałbym, żeby w takim tym raporcie też znalazły się chociażby odniesienia do pewnych uzgodnień, chociażby z samorządem powiatowym,
czy z innymi, jeżeli są takie uzgodnienia z innymi samorządami ościennymi odnośnie chociażby wspólnych działań takich jak budowa dróg gminnych, powiatowych po założeniach, które żeśmy gdzieś tam wcześniej podjęli, że pewne rzeczy my dofinansowujemy, inne samorządy nam dofinansowują. Chciałbym, żeby taki raport, że tak powiem, został przedstawiony tutaj nowej Radzie na start, żebyśmy wiedzieli, nad czym pracujemy. Trochę po to właśnie, żeby się zapoznać z tym, co mamy do zrobienia i tym, co robimy już, ale też trochę po to, żeby było trochę wiadomo, kto pewne decyzje podjął i żeby później nie było, że wszyscy sobie przypisujemy zasługi za coś, co już tak naprawdę jest rozpoczęte i oczywiście, no, jako samorządowcy jesteśmy wybrani, wszyscy będziemy, że tak powiem, ten splendor zbierać za to, co zostanie w gminie zrobione w trakcie tej kadencji. Albo i nie, no, bo są sytuacje, że no, czasami trudne decyzje, trudne inwestycje, nie wszystkim mieszkańcom zawsze się wszystko musi spodobać i tak dalej, tak? Oczywiście tej Radzie życzę też, żeby te zadania, które będą realizowane, żeby zostały zrealizowane, ale żebyśmy mieli nad czym pracować dalej i żeby następne, że tak powiem, zobowiązania, no może tyle zobowiązania jak zobowiązania, następne przedsięwzięcia mogły opatrzeć, że tak powiem, pana wójta, bo zawsze wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czermin i jeżeli będą takie propozycje do realizacji i będą środki finansowe, to życzę nam wszystkim, żebyśmy jak najwięcej w tej kadencji zrobili. Dziękuję panie wójcie, tak jak powiedziałem, stosowne interpelacje w formie pisemnej i że rada zostanie złożona w ciągu tygodnia. Dziękuję bardzo. Proszę, interpelację. Ja chciałbym się cofnąć tutaj, chciałbym podziękować za tę ostatnią kadencję, za te 5,5 roku, żeśmy byli w tamtej kadencji, wszystkich kolegów z Rady, obecnym, tym, którzy też byli ze mną współpracowali, gratulować tym nowym radnym, żebyśmy dalej byli grali na boisku. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że już jestem podobny na boisku, z Władkiem z Władkiem wróciłem i myślę, że będzie dalej. Dziękuję bardzo. Proszę, gratulacje i zapytania radnych. Mogę Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, jedno zdanie. Sprawa odnowy wsi. Na jakim etapie tam to wygląda w ogóle? Czy coś wiadomo? Właściwie nie wiem. Czekam na informację, nikogo telefon, wiem, że Warszawowie są Bo się dokładnie zmieniali tam i... Myślę, że w tym tygodniu będę wiedział. Dziękuję. Proszę bardzo, gratulacje. Mam jeszcze jakieś... Widzę wobec wyższego wolne głosy, informacje, jak ktoś zapraszamy tu. Proszę bardzo, Panie Andrzeju. W której wsi Państwo pozwolą. Krótka informacja. Trawa była strzyżona na placu 3 razy. Pan Krzysztof powie, kiedy 4. raz krzyczał, czy ma być na Jerzyka, czy na Moszlarecku. Dalej. Generalnie to wyjeżdżacie na miejsce, widzicie, To nie jest wysokości, długości palca. Teren zwiedzał również pan tutaj główny menadżer od kuchni, pan Wojtek, który kupił witaminy, co ma być. Jest przygotowane miski, przywiozłem wodę, przywiozłem łyżki, widelce, kubki do drinka i wszystko. Mieliśmy zebranie miejskie, było 30 osób, jest przygotowany parking i od tej drogi, która będzie objeżdżać całe gospodarstwo rolnego, tam jest wykoszona trawa i krzaki i tam można wstępnie już parkować, a ewentualnie skorzystamy z ostatniego wjazdu przy spółdzielni produkcyjnej, panie wójcie, i tam będzie wjazd spółdzielny. Gospodarstwo byłego, które otrzymaliśmy. Było spółdzielnie. Czy były mamy oczywiście, pamiętamy, żeśmy dostali od Państwa, od Pana prezent w postaci biura i nic nie możemy zrobić na razie, to pieniędzy nie mamy. Sprawa następna. Spotkanie z Panem Wojtkiem i Pani tutaj od nagłośnienia dzisiaj się wybiera, tak? Ustalimy co i jak i sądzę, że podopinamy brakujące rzeczy. Jak Pan Krzysztof będzie jechał,
proszę powiedzieć, kiedy będzie, za ile dni, czyli żeby to wszystko pospinać organizacyjnie. Oczywiście tu szef od kuchni też się zapisuje. I oczywiście zapraszam Państwa wszystkich, bo to jest doskonała okazja, aby się wspólnie bawić i zapoznać. Pierwszy raz, niektórzy będą u nas, zobaczycie to małe sołectwo, które było niepokorne, poszło waszą drogą, oderwało się od większego sołectwa i zobaczycie co ma. Stęka, wiesz. No, zamieszło, no, Jeziunie, bardzo kocham. No. Ja dziękuję uprzejmie, Dziękuję panie sołtysie za to zaproszenie. Myślę, że tutaj wszyscy gdzieś tam korzystamy z tego zaproszenia. Ta impreza tutaj przejęła się tutaj na stałe w naszym kalendarzu gminnym, także może być pan pewny, że parkingu materiałowego jest pan przygotował dosyć dużo. Tak, ja może się odniosę do tego, co pan sołtys Andrzej Zielnek powiedział. 9 o godzinie 15 wszystkie sołectwa złożyły deklarację uczestnictwa w turnieju, ale żeby tak bardziej dokładnie, od czwartku rozpoczną się Panie Andrzeju prace, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej już wiezie Panu wszystko to, co jest niezbędne. Natomiast dzisiaj rozmawiałam z Panem Krzysztofem Marciniakiem i Pan Krzysztof mówił, że sprawy odnośnie gastronomii przeniesiemy koło Wigwamu. Nie będziemy ich mieli na sali ze względu na prąd, więc tutaj też bym chciała przy wszystkich powiedzieć, żeby Pan o tym miał to na względzie, dobrze? To znaczy kuchni nie przeciągamy. Nie. Wszystko zostaje w tej komisji. No i dla mnie to możecie nawet tak robić. Jeszcze raz? Gitara. Ale mówię do przodu. O której zamykamy drogę, łaskawa Pani Wójt? Myślę, że tutaj za bezpieczeństwo czuwa straż, czyli odpowiedzialną osobą jest Pan Zbigniew Serbiak, natomiast będzie koło godziny 14 zamknięta droga tak zwanymi sierżantami, tak jak to mówią panowie? Sierżantami z jednej i z drugiej strony i na każdym końcu będzie stała straż i kierowała. Odjazd będzie dalej w stronę, jak jedziemy na Skrzypnie, potem w drogę taką polną i praktycznie okalamy całe Mamoty. Tak. Tak? Wszystko się zgadza, Pani Wójt. A jest nocleg zapewniony też? Proszę? Nocleg. Tak. Okej, no czemu nie? Szanowni Państwo, może jeszcze ja jedno słowo w tym temacie. Tu Pan sołtys już powiedział, myślę, że dużo, Pani Wójt powiedziała dużo. Do sołtysów i doradców, którzy będziecie się wybierali ze swoimi drużynami. Oczywiście zapraszam, tak jak jest, każde sołectwo dostało regulamin. Regulamin był opracowany w oparciu o konkurencje mniej więcej podobne, które były wcześniej. Sołectwo Mamoty zaproponowało też nowe konkurencje. Tak jak zawsze te konkurencje zostaną omówione ze sołtysami, więc myślę, że potraktujmy po raz kolejny tą imprezę jako za dobrą zabawę, integrację. Oczywiście nutka adrenaliny jak zawsze się pewnie pojawi, ale traktujmy to jako dobrą zabawę. Podkreślę jeszcze raz, poinformujcie swoich mieszkańców, że nie przyjadą rowerami, a to jest główny taki nasz zamysł, żeby tymi rowerami jednak przyjechać. Jeżeli ktoś się wybierze samochodem, żeby nie był zdziwiony, że nie podjedzie pod samo boisko, tak jak Pan Andrzej powiedział, będzie parking przygotowany w byłym gospodarstwie ESP. Trzeba będzie troszeczkę tam objechać, strażacy będą z tym pomagać. Myślę, że tu Panie Andrzeju, ja się na pewno jeszcze diabły dogadamy sobie te kwestie i tej gastronomii, tego wszystkiego. Prądu, bo tutaj też właśnie trochę są obawy, bo prąd wiem, że będzie od sąsiada trochę brany, trochę tam będzie też załatwiony food truck, który będzie odpłatnie już pewne rzeczy, bo tu radny powiatowy zobowiązał się, że przygotuje po raz kolejny ciepłą strawę grochówkę, pewnie z tego co wiem, co będzie. Do tego akurat prądu nie potrzeba, no ale do innych rzeczy prąd jest gdzieś potrzebny, więc musimy też zabezpieczyć, żeby no, gdzieś korki tam sąsiada będzie jeszcze lał, więc może poratujemy się trochę prądu spod Wigwamu, więc może część będzie tu, jak droga będzie zamknięta, spokojnie, bezpieczeństwo będzie, a odległość jest taka jak stąd praktycznie to ode mnie teraz do Pana Andrzeja, tak wiecie, znaczy Mamoty nie są duże, więc myślę, że traktujmy to jako dobrą zabawę, przyjedźcie sołtysi troszeczkę wcześniej, żebyśmy mogli zrobić sobie odprawę, bawmy się tak jak zawsze, będzie z nami też gmina partnerska po raz drugi Steinhofer
Tyle z mojej strony. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania organizacyjne, macie do mnie wszyscy praktycznie numer telefonu, jeżeli coś dodzwońcie, cokolwiek będzie do pytania, to precyzuję po raz 12. Myślę, że nie ostatni tą imprezę będę gdzieś tam koordynował. Zostały 3 sołectwa, które jeszcze nie organizowały i tu życzę Heniowi czy Maciejowi, no i nie ma mojej pani sołtys, te 3 sołectwa, Łęk, Wieczyn i Żbiki jeszcze nie organizowały, więc jedno jest pewne, że któreś z tych 3 sołectw dostanie propozycję, znaczy no nie musi wygrać, no wiecie jaka jest zasada, ale dostanie propozycję organizacji na przyszły rok. Mam nadzieję, że się zgodzą. To Łęku bardzo Proszę Pan Mariusz. Krzysztof, ja też bym przyjechać rowerem? Pani Mario, Czy nie puścicie samochody na środku? Nie, rower. No niestety. Nie, cicho, ja jeszcze nie skończyłam. Tu mam taką prośbę. Jadąc tutaj dzisiaj do Czermina, bo tam jadę często tą drogą, ja już zgłaszałam, panie wójcie, jeden znak jest wywrócony, leży w trawie, a drugiego już nie widać z krzaków. I to było już zgłaszane. Znaczy, Żeby wyciąć te krzaki albo te drzewa. jeśli można, to akurat Pani Sołtys... To jest droga powiatowa. Na ten temat rozmawialiśmy z Panem Wójtem niedawno, kilka dni temu dosłownie. Sprawa jest, tak powiem, też w toku, też to zauważyłem. No. To było już zgłaszane, pan wójt... Nie. No coś by trzeba z tym faktycznie zrobić. To są takie drobne, w każdej miejscowości to jest, że to są takie drobne gospodarskie w zasadzie rzeczy. Zgłaszał mi też dzisiaj, w dzisiejszym akurat jeden z mieszkańców naszej miejscowości też, że właśnie droga na Mamoty też przydałoby się tam chociaż jeden kawałeczek przy tym stawie na zakręcie wyskarpować, bo przy tych ulewach wypadł w ogóle jakiś wypadek, gdzie no, ta pani wjechała w taką dość ostrą kałużę i przyrzuciła, brzydko powiem, hydrant. Hydrant nawet tym wielki kamień. Tak. Żeby jeden kamień to wydała. I po prostu jak jest staw, na tym zakręcie jak jest ten staw Koło tam już się zatkał tą ziemią, zatkał się cały ten odwrót betonowy. To by też trzeba gdzieś na to zwrócić uwagę. To są kwestie takiego po prostu bezpieczeństwa i to jest ważne, to jakoś tam nie kosztuje dużo wysiłku, aczkolwiek no trzeba by nad tym pomyśleć. To w miarę szybko, bo pogoda teraz no, jest jaka jest, automatyczne zdarzenie pogodowe. Panie Wojciech, do Pana Wojciecha. Powycinali gałęzie. Grube drzewo zabrali, a gałęzie zostawili. Więc niech to uporządkują. Dokładnie. Bo to robił powiat. Dobrze, tu myślę, że kolega Na naszym zabytkowym grupie. przekaże te informacje, bo te informacje, które to się Pani już dopytywała w poprzedniej Tak. Szanowni Państwo, Ale to tak jakbyś trochę mościano rzucił. Szanowni Państwo, proszę bardzo, jeszcze kolejne zapytania z sprawy Mogę, panie przewodniczący, do pana wójta, panie wójcie, miałem rozmowę z panią prezes Gminy Spółdzielni Samochomo-Słowska. Tak. Wie pan, o co może chodzi, a ten sklep tam u nas chodzi i mówi, abyśmy się spotkali w trójkę. Czy jest taka możliwość, aby tam gdzieś w kalendarzu sobie zapisał, bo chciałbym się spotkać z wójtem też. Tak. No to jest sklep spokojny, ale może być. No, bo trzeba tam coś ustalić z tym, nie? Bo ona mówi, no ona tam coś tego chciała, mówi, od was nie dostanie nic. Chyba musimy rzeczywiście poważnie porozmawiać na ten temat, inaczej niż się Pani... No, mi się też tak wydaje, ale wiesz, ale tu ja też, wiesz, gospodarzem gminy, ja jestem gospodarzem wioski, więc chcielibyśmy razem, żeby to usiąść i ten temat... W kontekście Kieruszyctwo sobie biletło, ale nie wszyscy użytkowania sklepie Kieruszycy. Ale panie wójcie, ale pan jest komendantem, prezesem gminnym, tak czy nie? No tak, ale możecie do tego stosować. Panie wójcie, osobowość. tak, panie wójcie, panie prezesie. Możemy razem musieć tam się zachować. Szanowny Panie Radny, Panie Wójcie, Tak mi zawsze Wiedzieliśmy, że wszystkie sprawy są inne. ale nie macie Takie tylko krótkie pytanie właśnie do Pana Wójta, czy coś tam, sprawa jest właśnie tego znaku i tak dalej. Pani Maria też mówiła, czy coś tam się ruszyło, czy tak na razie jeszcze... Ja myślę, że tak,
magicznego rozpędu, powiat przyjęli komisję. Ja myślę, że do środy temat będzie zamknięty. No fajnie, to by się przydało, naprawdę. Na pewno do drugiej wsi, żeby... Pani Mario, zawsze jest przed A jeszcze absolutnie się mówię, bo muszę dziwi się pani, że grupę zadania pewno zostawili? No ja się nie dziwię. Normalne. Któryś to dawno tego był. Radnego powiatowego w wiadomej sprawie droga na Żerków. Też bym prosiła, żeby tą sprawę mieć na uwadze jak najszybciej. Robi się już piękne lato praktycznie, więc te odrosty od drzew to tam to będą na połowie drogi. To jedna sprawa. Druga sprawa, Pani Doroto, miałabym prośbę, aby właśnie to, co dzisiaj ustaliliśmy, czyli członków poszczególnych komisji, można było wysłać na maila, myślę, że każdemu z członków Rady i prośba do nowych radnych, umożliwią nam jakby swoje numery telefonu. Żeby przy tym nazwisku był numer telefonu, bo czasami są sprawy, że musimy się tam skontaktować, powiedzmy, poza tutaj Radą. Tak? Dziękuję bardzo. Krzysztof, proszę. Panie Wójcie, jeszcze jeden temat. Dzisiaj rozmawiałem z Tomkiem Donaszykiem, Tomek wiadomo w większości osób. Ja też. Znaczy pewnie w różnych kwestiach żeśmy rozmawiali, ale między innymi wywiązała się też rozmowa dotycząca farmy fotowoltaicznej w Pieruszycach, bo generalnie chodzi o to, że ta farma jest wpięta jak gdyby w budynek byłej szkoły, tak, że tak to powiem, tam gdzie jest i powiedzmy sala czy świetlica, tam gdzie jest też pomieszczenia gladiatorów i tak dalej. I tam jest jak gdyby cały ten, myślę, że tutaj korzystając też z obecności Macieja, myślę, że może jakaś tam odpowiedź będzie, bo sytuacja, Tomek mi przedstawił sytuację, która miała miejsce jakiś czas temu, że przez kilka dni nie było w budynku prądu. Czy sterowanie tej instalacji, która tam jest zamontowana, czyli sterowanie instalacji, rozumiem, jest ze źródła zewnętrznego, czyli z prądu normalnego, zaczynnego, czyli nie z tego, co instalacja wyprodukuje, tak? I teraz w sytuacji, kiedy tego prądu w budynku powiedzmy nie będzie, rozumiem, że prądu, pomimo tego, że instalacja mogłaby produkować, tego prądu nikt nie wyjdzie po prostu dalej, tak? I teraz, dobra, i teraz drugie pytanie, co w sytuacji, kiedy, no są sytuacje, w których na przykład tego prądu, jeszcze zakładając, że w Pieruszycach nie jest duża instalacja jakaś komercyjna, tak? No i pewnie te sieci energetyczne nie zawsze wytrzymują aż takie obciążenie i ta instalacja, którą my mamy, pewnie nie zawsze też ten prąd jesteśmy w stanie wyprodukować i sprzedać. Czy my mamy, czy zawsze jest od nas odbierany ten prąd, czy generalnie tam jest jakiś bezpiecznik, który wyskakuje, który ręcznie się załącza, czy tam jest to automatycznie zrobione, jak to się odbywa? Nasza instalacja ma moc 39-48 kW pika i jest włączona w instalację niskiego napięcia, czyli w 400 V, a ta instalacja, ta farma, która jest po drugiej stronie rowu, jest to instalacja pół MW, czyli 500 kW pików i to jest włączona poprzez transformator w linię średniego napięcia 15 000 V. To są całkowicie inne układy, jedno z drugim nie ma styczności. Dobrze, ale czy następują momenty, w których to nasza instalacja jak gdyby nie produkuje prądu, który zostaje odebrany? Czyli taki bezpiecznik, który się... No są sytuacje w gospodarstwach indywidualnych, że nie zawsze ten prąd jest jak gdyby odbierany. Instalacja ruszyła w ubiegłym tygodniu we wtorek i sprawdzałem, codziennie produkuje. Dzisiaj, w takiej pogodzie jak dzisiaj, produkuje w granicach 278 kWh w ciągu dnia. Od momentu uruchomienia od tamtego wtorku zrobiła to dzisiaj 1100 kWh. Mogą się zdarzyć wyłączenia, ale one nie polegają na wyłączeniu, że bezpiecznik gratuluje, tylko jeżeli instalacje fotowoltaiczne cukrowe niestety nasze linie niskiego napięcia mają, jeżeli produkują za dużo, prawda, to energetyka w momencie jakby zbija w pewnym sensie produkcję na dany moment, ale to jest na dany moment, a nie na cały czas. Następuje potem automatów podbicie, prawda, także jeżeli by się akurat nie ma dojść. Każdy inwerter ma zabezpieczenie wbudowane, jeżeli napięcie na wyjściu z sieci, na wyjściu z inwertera jest
co najmniej 253 V. Instalacja wyłącza się do momentu ustabilizowania napięcia, inwerter to pada i dopiero jeżeli spadnie do 23 minut. I nauczenie następuje automatycznie. Tak. Dokładnie. Czyli generalnie teraz tylko ewentualne dopilnowanie, czy jest, żeby nie było sytuacji, że na przykład nie ma przez jakiś okres budynku prądu, tak? Znaczy to może być taka sytuacja, że jeżeli nie było tego prądu, to bo w ubiegłym tygodniu jeszcze firma poprawiała zabezpieczenia, więc może była taka sytuacja, że akurat to było w tym czasie, albo ewentualnie podczas tych czynności po prostu elektryk czegoś nie podpiął. Jeśli taka sytuacja jest, no to proszę o informację, to zaraz do wykonawcy dzwonił, żeby taką usterkę poprawić. Okej, dobrze, przekażę. Dobrze, dziękuję. Zostały zmienione bezpieczniki, główne boby stare 30 W, w tej chwili są zamontowane 63 S-y i są zamontowane BM-y małe, tam typu PRA o mocy 80 A. Szanowni radni, pełne głosy i informacje. Bardzo proszę. Wyczerpany temat? Ja mam proszę radnego. Panie radny powiatowy, te krzaki tam na Wejszewicy, pan obiecał, bo zebrałem, tak mieszkańcom chciałem coś przekazać. To stopni, to coś jest. Ja nie mówię, co rozpozna ten problem, tak swoje trochę odbiło się co na i to, proszę Państwa, jest sukcesywnie przekazywane, no ale krzaki okazały nie wiadomo. Dobrze, drzwiki przekażę dobrze. Szanowni Państwo, może jeszcze minutkę. Będę tutaj, korzystając z Państwa tutaj obecności i z mojego pobytu, chciałem oczywiście, jak tutaj jest to po to się pojawiam, żeby właśnie sprawy, które dotyczą szczególnie, bo majątkiem wspólnym w ogóle powiatu jako własność są drogi powiatowe i przy tych drogach, wiadomo, chodniki, rowy, sam utrzymanie na zimowy, letni, zakrzaczenia, łatanie dziur, poboczy, to wszystko, ja tu po to jestem, żeby to przekazywać w formie interpelacji na forum powiatowym, a z kolei starostwo przekazuje to zarządu, żeby te sprawy, które sukcesywnie wynikają, a wiadomo, z utrzymania, żeby to naprawiać. Ja tu jestem po prostu, żebyście Państwo nie to mówili, a ja przekazuję dalej i na tym odcinku się ta nasza rola kończy, a resztę już Może telefon, którego jeszcze się nie zawsze pana szczególnie dostępny mój, na pewno większość z Państwa, większość ma chyba mój telefon, ale jeżeli nie, to oficjalnie mogę podać. To ja jeszcze korzystając też z tej łączności między gminą a powiatem, panie radny, droga Piłuny Strzyżów. Tam jest taki fragment, że naprawdę się zamyka. Od pana Sataniaka do Kościoła. Fragmencik tam jest taki. To jakby dało radę przekazać taki wynik. Proszę bardzo, informacje, mamy jeszcze tematy. To ja może skieruję takie pytanie małe do pana wójta, bo zostałem poproszony przez mieszkankę naszego osiedla, panią Magdę P. Czy firma uporządkuje tą posesję, ten płot, który rozebrała? Mam nadzieję, że tak. Bo też zostało poproszone o pismo, zostało skierowane. Depozyt jest tego towaru. Państwo Pena złożyli pismo, prawda, do gminy, ale pamiętam jeszcze raz 2 miesiące temu, bo to czas szybko płynie, a może i trochę, była osobista nasza rozmowa szefa państwa Perów i wtedy, kiedy byłem na rozmowie, temat został właściwie rozmową zamknięty, bo ustalali pewne elementy, więc ja również nie wchodziłem, prawda, no to były ich wewnętrzne rozmowy między nimi, prawda, a sprawami. Z naszego punktu widzenia oczywiście nie wybieram się, że gmina jest gminą, ale to była ich wewnętrzna jakaś tam rozmowa. Potem następuje, co poeta miał na myśli. Co poeta miał na myśli między innymi, ja do końca nie jestem w stanie powiedzieć to, co mówi, ale rozmowa taka się odbyła w mojej obecności, prawda, między innymi i pewne ustalenia tam. I wtedy było dogadane. Tak wygląda dzisiaj sytuacja, wiem co jest, prawda, bo bardzo wybiera pismo jest, myślę, że albo wejdzie do kolejnego spotkania, albo Państwo muszą sobie trochę też
wyjaśnić Sam. Rozumiem. Myślę, że byliśmy raczej zrobili tak, na pisemnie dział odpowiedział i spotkali się na tego, że my wyjaśnimy, czy coś się zmieniło, mimo że czas było, czy... Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy w przedostatnim punkcie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dzisiaj mamy 27 maja, jest to dzień samorządu, także na Państwa ręce wszystkiego dobrego, pomyślności w tych swoich inicjatywach i takiego uznania społecznego, bo to jest jeszcze takie dosyć ważne tutaj dla samorządowców. A mógłbym jeszcze jedno zdanie No proszę bardzo. Jedno, ja może wstanę, bo będę kierować słowa do wszystkich radnych, sołtysów. W terminie 8 czerwca będzie organizowany piknik charytatywny dla trójki dzieci z naszych gmin. Jest to Aleksander Cichorek z Czermina, Szymon Świątek z Żani i Aleks Kiciński z Graru. Piknik charytatywny będzie odbywał się na placu kościelnym między Grotą a Kostnicą. Jest brama na ksiądz proboszcz Marian Ostach pozwolił udostępnić nam teren, całą tą łączkę, tam przez prace są poczynane, uporządkowanie terenu. Pismo oraz plakat chcielibyśmy do każdego sołtysa w najbliższych dniach skierować, żeby się znalazło w każdym miejscu, w każdej gablocie, jak tylko będzie to możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To co, Szanowni Państwo? Bez braku dalszych głosów.